Cześć, z tej strony Kinga. Chciałabym bardzo przeprosić, ponieważ w poprzednim odcinku nie udało mi się omówić dwóch naprawdę fantastycznych prac, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam je teraz. Niestety te prace zobaczyłam w momencie, kiedy już stworzyłam poprzedni film, kiedy omówiłam już pracę i tak naprawdę kiedy zobaczyłam chociażby ten profil, byłam ogromnie zaskoczona, jak piękne są te prace pod względem chociażby szczegółowości. To, jak bardzo dokładnie są te prace wykonane, że posiadają w sobie styl, widać porządny warsztat. Ten styl nie jest opracowany tak z niczego. Tutaj naprawdę widać, że ta osoba ma pojęcie o podstawach, o anatomii, o światłocieniu. Nie można powiedzieć, że brakuje tej osobie kreatywności. Dla niektórych te prace mogą być przerażające, straszne, niepokojące. Ja zawsze lubiłam takie klimaty, więc naprawdę ogromny plus. Na drugim profilu dziewczyna zdecydowała się, że będzie przerysowywać zdjęcia. Kopiarki może za bardzo nie muszą się zastanawiać, jak coś wyrysować, jak sprawdzić proporcje, ponieważ wszystko tak naprawdę mają podane na tacy i tak naprawdę tylko przerysować. Jednak są to ludzie naprawdę bardzo zdeterminowani i bardzo pracowici, którzy strasznie dużo czasu poświęcają na to, żeby odzorować coś kropka w kropkę. I wtedy, kiedy trafiacie na osobę, która potrafi tak wiele, potrafi zrobić dla Was rysunek kredkami, który wygląda dosłownie jak zdjęcie, nie można powiedzieć, że słabe to. Ja naprawdę doceniam ogrom czasu, jaki ta osoba poświęciła na to, żeby stworzyć tak przepiękne prace. Widać, że opanowała niesamowicie futerko, że fascynuje się końmi, które naprawdę na jej profilu są fantastyczne. Nie pokazałam tutaj oczywiście wszystkich jej prac, ponieważ jest ich naprawdę dużo, dlatego zachęcam, żebyście zobaczyli ten Instagram, bo jest co oglądać. Jednak dziwi mnie to, że utarło się coś takiego, że przerysowywanie jest gorsze niż stylizowany autorski Buzzgrow, który do tego jest wykonany w 10 minut. To teraz może przejdźmy do burzy, który rozpętałam w ostatnim filmie. Żeby nie było niedomówień, nagrywam ten film po to, aby wyjaśnić niektóre niuanse, które pojawiły się w mojej opinii, zdementować plotki i zweryfikować niektóre kłamliwe opinie, które pojawiły się chyba tak naprawdę wszędzie. Choć jedna z nich była dość ciekawa. I nie, przeprosin nie będzie. Wiek twórców. Gdy tak naprawdę już rozpętała się burza, większość artystów z Instagrama i na YouTubie postanowiło, że zaatakuje mnie faktem, jak mogłam tak strasznie potraktować biedne, małe i bezbronne dzieci. I ten zarzut był rzeczywiście bardzo mocny, ponieważ osoby, które łykają wszystko jak pelikany, postanowiło powtarzać to jak mantrę, że skrzywdziłam, skrytykowałam i wyśmiałam pracę dzieci. W rzeczywistości odrzuciłam profile, które faktycznie należały do dzieci. A te osoby, które oceniłam, miały wszystkie powyżej 14 roku życia i również były osoby pełnoletnie. A te kłamstwo bardzo łatwo było zweryfikować, ponieważ nikomu tak naprawdę nie chciało się zajrzeć na profile tych osób, które oczywiście nazwy były wypisane w filmiku i nikt nie sprawdził tak naprawdę wieku. Każdy ocenił po pracach, ile ktoś mógł mieć lat, a w rzeczywistości można było zajrzeć i zobaczyć, że tam wiele osób miało chociażby 16 lat, 17 lat, właśnie było parę 14-latków, ale nie jakoś strasznie dużo. Większość to właśnie mimo wszystko nastolatkowie, którzy uwierzcie mi nie są jakimiś głupkami. To nie są osoby, które nie mają własnego zdania i własnego rozumu, albo nie znają wartości siebie. To nie są już takie dzieci jak 3-latek, który rysuje na chodniku kredą. Co tak naprawdę nie możemy oceniać po wyglądzie prac, ile kto ma lat, bo tak naprawdę dana praca może należeć do 5-latka, jak i 30-latka. I najbardziej można to zauważyć na podstawie rysunków dwóch Deadpooli, gdzie jeden, którego pochwaliłam, był wykonany przez 17-latkę, a ten drugi, w którym powiedziałam, że jest wszystko źle, przez 18-latkę. Jednak jedna z youtuberek chciała nakręcać tą aferę. Na Twitchu wyjaśniliśmy sobie parę rzeczy i cały czas czekałam, aż zedytuję komentarz. Jednak nie. Nie zrobiła tego, chciała zostawić tak jak jest, czyli przekłamane fakty, a ja czegoś takiego nie zdzierżę. Więc komentarz został usunięty, a youtuberka zbanowana. A wracając w ogóle do tych dzieci, chciałabym Wam powiedzieć, że mój kanał przenigdy nie był nastawiony na dzieci, chociażby przez fakt, jakie pojawiają się czasem prace. Dla niektórych jest to nawet seks i okultyzm, że pokazuję dupy i cycki i bardzo często jest mi zarzucane, że mam takie
kontrowersyjne tematy, więc nie wiem, jak to miałoby się do dzieci. Poza tym, jak dla mnie wiek w ogóle nie ma znaczenia. Mówienie, że skoro ktoś jest młodszy, to powinno się od niego wymagać mniej i tak naprawdę powinno się do niego podchodzić delikatniej, jest po prostu czystym chamstwem i pluciem mu w twarz. Dzieci potrafią wygrywać przeróżne konkursy, mieć świadectwa z wyróżnieniem i tańczyć, śpiewać jak Adele, jeździć konno i robić naprawdę wiele rzeczy tak jak dorośli. Potrafią być pracowici, zdeterminowani i robić tak, jak się powinno robić. Czyli uczyć się poprawnie i nie wszystko dla dzieci jest zabawą. A kiedy już ktoś tak naprawdę pracuje nad swoim dzieckiem, żeby ono się rozwijało, żeby grało na pianinie jak profesjonalista, nie ma zmiłuj. Nikt się nad nim nie caska i nikt nie jest wtedy delikatny, bo nauka to nauka. Zresztą niewielu z Was może zdawać sobie sprawę z tego, że możecie czytać mangę, która jest tworzona w ogóle przez 15-latka. Argument, że to są Japończycy, że u nich to jest wszystko lepsze i tak naprawdę dzieciaki są jak roboty, to aktualnie w naszym kraju egzaminy z rysunku przechodzą 14-latkowie. Co nie oznacza, że na tym egzaminie dopiero co się uczą rysunku albo przychodzą z kucykiem pony, tylko już mają coś umieć. To w jakim wieku tak naprawdę musieli zacząć rysować podstawy? I właśnie przez to, że mamy taką mentalność, a nie inną, że od dzieci się nie wymaga, że mogą rysować sobie jak chcą, tak naprawdę wiele dzieciaków nie dostaje się do szkół, które by chciało się dostać. I co wtedy mają czuć dzieciaki, które były przez cały czas chwalone przez swoje ulubione youtuberki, a potem się okazało, że ich stylizowane prace nie nadają się na żadną szkołę, a przecież były takie piękne. A skoro jesteśmy przy temacie egzaminów, pokażę Wam, co jest wymagane, żeby dostać się do zespołu szkół plastycznych we Wrocławiu. W rysunku mamy postać siedzącą i stojącą, a w malarstwie mamy martwą naturę, w których podkreślone jest do tego, że mają mieć przeróżną strukturę i wielkość. Brzmi znajomo? Właśnie o tym cały czas mówiłam na kanale i cały czas dawałam takie rady, jak jest to związane chociażby z tym egzaminem do plastyka. I tak naprawdę, kiedy uważacie, że można pochwalić osobę rysującą, która uczy się rysować, że to, co nie zrobi, jest piękne, albo nawet jeśli nie jest doskonałe, to można znaleźć w tym jakieś pozytywy, tak w szkołach plastycznych liczy się tylko taki rysunek. Moja metoda najlepsza w wywyższanie się to jest mój styl. I to są kolejne nieprawdziwe argumenty. Po pierwsze, ta metoda, o której ja mówię, nie należy w ogóle do mnie. Tak uczą wszelkie uczelnie na całym świecie. Bardzo dobrym przykładem będzie szkoła w Kyoto, gdzie tam ludzie na pierwszym roku uczą się podstaw, rysują z natury, a najlepsze jest to, że ich początki to w ogóle jest opanowanie techniki linii, czyli jak mają rysować linie. To nawet nie są pudełka. I dopiero na trzecim roku budują swój styl. Za to w szkole Kuberta mamy na pierwszym roku chociażby kompozycję, perspektywę, oświetlenie i cieniowanie. A do tego, kiedy rysują postać, patrzą na żywego modela. I każdy tak naprawdę zaczyna od podstaw. Zaczyna od prostych rzeczy, żeby później móc przejść do tych trudniejszych. No bo jak macie narysować człowieka, skoro nie wiecie, jak w ogóle to wykonać poprawnie anatomicznie? Jak macie poprawić perspektywę, skoro w ogóle jej nie rozumiecie? Albo chociażby cieniowanie, jak to zrobić, skoro nie rozumiecie, jak pada światło? I właśnie te podstawy pozwalają na to, żebyście uczyli się szybciej, skuteczniej i lepiej. No i oczywiście, żebyście rozumieli naturę. Żebyście później mogli te wszystkie elementy ze sobą zestawiać i tworzyć je w jak najbardziej poprawny sposób, a nie mieć masę bazgrowów, masę rysunków, które kompletnie do niczego się nie nadają. A jeśli ktoś uważa, że na takiej uczelni ktoś mógłby sobie narysować rysunek w ogóle niezgodny z zasadami i niezgodny z ich regułami i ktoś by się jeszcze z tego cieszył i to by pochwalił, no to niestety się mylicie. A jak nadal argumenty i przykłady są dla Was za słabe, to tutaj macie chociażby uczelnię, w której gdybyście chcieli się uczyć, musielibyście zapłacić 40 000 złotych za rok i uczyć się podstaw, w którym mielibyście chociażby perspektywę i rysowanie z natury. Reasumując, każda uczelnia na całym świecie na samym początku skupia się tylko i wyłącznie na realizmie, żeby człowiek mógł poznać podstawy, a potem mógł wybrać swój własny styl, kreować coś własnego i nie ma już później znaczenia, czy to będzie komiks, manga, portrety, cokolwiek. I skoro uważacie, że moje metody, moje rady, które mówię na YouTubie, jest to jakiś rodzaj wywyższania się, w takim razie każda z tych uczelni kompletnie nie wie, co robi,
a najlepiej to spalić ich. A teraz przejdźmy do tematu, który jest bardzo znany dla każdego, czyli do kwestii własnego stylu. Dla mnie, jeśli ktoś nie zna podstaw, to nie ma swojego stylu, to jest po prostu już tylko usprawiedliwianie swoich braków w warsztacie i pocieszanie się, że to, co się na pas groli, no to przecież wyszło z jego wnętrza, jego duszy, więc jest takie piękne i cudowne. No i przecież wtedy nie można tego skrytykować. No oczywiście, jeśli ktoś jest hobbystą i wykonuje daną pracę dla siebie i ma kompletnie gdzieś naukę rysunku, bo w ogóle nie przewiduje z tym żadnej przyszłości, po prostu robi to dla siebie, to super, to niech robi dla siebie. Ale jeśli już ktoś się uczy i chce ode mnie rad, no to wiadomo, że ja nie będę tutaj sprawdzać, czy ktoś rysując dziwną formę zrobił to dlatego, bo ma już teraz swój styl. Nie. I każda uczelnia Wam powie, że tak to nie wygląda, że styl buduje się o wiele później, w momencie, kiedy mamy wiedzę na temat rysunku. Zaatakowała mnie mucha. Mamy wiedzę o rysunku i właśnie najlepszym przykładem jest chociażby ta szkoła, o której mówiłam w Kyoto, gdzie styl dopiero buduje się na 3. roku. Ale oczywiście dla większości przeszkadzał ton mojego głosu. No bo oczywiście odgórnie uznaliście, że jestem ciepłą kluchą, która nagrywa sobie filmiki, jakieś porady, gadając do kamery i tyle. Nie, nagrywam po to, żebyście czerpali z tego jakąś wiedzę i szlifowali swoje umiejętności, a nie po to, żebyście przez 10 minut słuchali jakiegoś słodkiego pieprzenia o tym, jak bardzo się cieszę, że w ogóle mnie nie słuchacie, że w ogóle nie stosujecie się do moich rad. I tak naprawdę było to widać przy pracach, które zostały do mnie wysłane. I uwaga, mam uczucia. Potrafię się zdenerwować i zirytować w momencie, kiedy ktoś mnie olewa. Jeśli jesteście moimi widzami i mnie oglądacie, to wiecie, czego wymagam i szukanie atencji tutaj nie przejdzie. Mogłeś tych prac nie pokazywać? Dlaczego mam nie rysować ludzi? Ograniczasz mnie. Mogłam, oczywiście, mogłam nie pokazywać tych prac, jednak tego nie zrobiłam, ponieważ raz na zawsze chciałam pokazywać, że robienie takich rysuneczków jest tylko stratą czasu. Jednak sami możecie wejść na profile tych twórców, których tak bardzo ochrzaniłam i można tam znaleźć osobę, która przez rok nie zrobiła ani jednego postępu. Jej pierwszy rysunek i ostatni rysunek jest dokładnie na tym samym poziomie. A dlaczego tak jest? Ponieważ taka osoba, która w ogóle się nie uczy, która rysuje po swojemu, cały czas robi te same błędy i tylko się w nich zagłębia. Co ostatecznie może się odbić to bardzo negatywnie na takiej osobie, bo później walczyć z pewnymi nawykami, które już się tak mocno w sobie zakorzeniło, jest bardzo ciężko. Praktycznie w każdym filmie powtarzam, jak rysowanie jest trudne, dlatego trzeba zaczynać małymi kroczkami i na samym początku dobrze jest zaczynać od brył. Dobrze jest poznać perspektywę, dopiero potem przechodzić na martwą naturę i w momencie, kiedy zaczynamy rysować człowieka, uświadamiamy sobie, że każda część naszego ciała jest po prostu skomplikowaną bryłą. I to tak naprawdę wszystko się ze sobą zazębia. Jest nam o wiele łatwiej i o wiele szybciej się w ten sposób uczyć. I robimy o wiele mniej błędów i o wiele mniej mamy tych złych nawyków. I nie oznacza to, że ja będę oceniać tylko te prace, które są już wykonane perfekcyjnie, poprawnie i po wielu latach w ogóle nauki. Nie! Bo nigdy nie zdarzyło mi się, żebym źle oceniła osobę, która jest początkująca, a próbowała rysować martwą naturę, pudełka, gdzie widziałam na przykład starania się i myślenie tej osoby w postaci linii pomocniczych, które są widoczne na rysunku, bo właśnie linie pomocnicze w rysunku są najważniejsze i nie można w ogóle o nich zapominać, nie wolno w ogóle ich pomijać. Ja oceniam źle, negatywnie i nawet bardzo surowo tylko te osoby, które kompletnie olewają sobie te wszystkie rzeczy, które są stosowane wszędzie. Bo myślą, że kiedy pójdą na skróty, to jednak coś im się uda, albo ktoś znajdzie chociaż jedną część w rysunku, która jest piękna, nie wiem, na przykład zastosowanie kolorów. Jeśli ktoś nie potrafi już danej rzeczy rozrysować, to nawet najlepsze kolory nie mogą uratować tego rysunku. Nie rysuj mangi. Tak, oczywiście, tak powiedziałam,
Jednak po raz kolejny zostało to wyciągnięte z kontekstu, a przekaz był o wiele bardziej skomplikowany niż wam się wydaje, bo sama osobiście mangę uwielbiam. No dobra, może nie czytam mangi, ale uwielbiam oglądać anime i w wielu przypadkach zachwycam się tym, jak to zostało narysowane. Jednak manga i komiksy wywodzą się również z realizmu. Wszyscy wybitni twórcy mangi i komiksów przeszli przez właśnie naukę realizmu, przeszli przez podstawy, żeby później kreować swój styl. Jednak tak jak już wcześniej wspominałam o szkołach, które przygotowują przyszłych komiksiarzy, przyszłych mangaków, na samym początku mają podstawy, a dopiero na 3. roku budują swój styl, czyli tworzą mangę. Co oznacza, że jeżeli chcielibyście tworzyć taką profesjonalną mangę czy komiks, musicie nauczyć się podstaw, musicie przejść przez etap rysowania z natury, przez etap rysowania perspektywy, opanowania anatomii i wszystkiego, co mówiłam wcześniej. A przykładu nie trzeba jakoś strasznie daleko szukać. Chociażby Ladowska, która moim zdaniem tworzy naprawdę przepiękną mangę, jest naprawdę dziewczyna wybitna, ale jej pierwsze rysunki, jej pierwsze twory były właśnie w realizmie. I to nie byle jakim. Co oznacza, że jeżeli ktoś od razu zaczął rysować mangę, pominął bardzo ważny etap w nauce, ponieważ jest bardzo ważny dla naszego rozwoju i dlatego, kiedy zobaczyłam rysunek, który był wykonany właśnie w takim stylu mangowym i mi się podobał, powiedziałam, że jeśli ta osoba chce zrobić coś więcej, a bardziej chodziło mi o więcej, czyli w mandze, to nie może rysować mangi, żeby przejść do realizmu, a dopiero potem może wrócić do tego swojego ukochanego stylu i tworzyć piękną, cudowną mangę. A właściwie nie tylko mangę, po prostu jeżeli przejdziemy przez ten poprawny tok nauczania, możemy wybrać sobie styl, jaki tylko chcemy, a nawet stworzyć własny, nowy, którego jeszcze do tej pory nie było. I po raz kolejny powtórzę, że to nie jest mój wymysł, tylko to jest program nauczania z bardzo wybitnych szkół artystycznych na całym świecie. Dokładniejsze omówienie złych rysunków. Oczywiście zgodzę się z tym komentarzem, że mogłam o wiele bardziej omówić chociaż jedną pracę, którą uznałam za wszystko źle. Jednak wtedy wydawało mi się, że to byłoby o wiele gorsze. W momencie, kiedy zaczęłabym oceniać każdy centymetr danej pracy, tego byłoby na tyle dużo i byłoby to na tyle przytłaczające, że wyszłoby na to samo. Wtedy argument byłby, jak mogłaś skrytykować tak wiele rzeczy, jak mogłaś tak wszystko powymieniać na B, na złe i na nie. Więc ostatecznie uznałam, że odesłanie takich osób do podstaw było znacznie lepszym rozwiązaniem niż doszukiwanie się czegoś, co jest tam w miarę dobre i tak w błędnych pracach. Inni twórcy naprawdę lubują się w tym, żeby powiedzieć, że bardzo mi się ta twoja praca podoba, jednak jeśli masz problem z czernią, to mógłbyś na przykład użyć czarnej kredeczki lub miększego ołówka i wtedy może to ci bardziej pomoże. Bo co z tego, że dana osoba nawet coś przyciemni w swoim rysunku, że nagle rysunek będzie bardziej kontrastowy, jeśli już na samym początku rozrysowania go jest wszystko źle, jest wszystko nieproporcjonalne i tak naprawdę nawet jeśli to poprawi, nie będzie ekstra rezultatu. Postawa. Zgodzę się z tym, że w niektórych momentach byłam za ostra, jednak jeśli przyjrzycie się poprzedniemu filmikowi, zauważycie, że ja po prostu jestem bardzo wyrazista. Tutaj nie chodzi tylko o reakcję na złe prace, tutaj nawet chodzi o reakcję na dobre prace. Jak ja potrafiłam czasami się strasznie zachwycić, że aż oczy mi wychodziły z orbit. Tego nawet nikt nie zauważył, że ja po prostu jestem taka wyrazista. Ja się bardzo często ekscytuję, emocjonuję, bardzo szybko się denerwuję, jestem osobą nerwową i nie ma znaczenia, czy nagrywam na YouTube'a, czy streamuję na Twitchu, czy po prostu rozmawiam ze znajomymi, ja po prostu taka jestem. Wątpię, żebym po 24 latach miała to zmienić. Nikt nie ma prawa mi powiedzieć, że ja mam się inaczej zachowywać, że ja mam inaczej coś intonować, że ja mam być po prostu inna. A zresztą zauważyłam, że ludzie naprawdę potrafią obrażać się za wszystko. I nawet kiedy intonacja głosu jest ok, ale coś im z treścią nie podpasuje, to też się obrażają, więc co bym tak naprawdę nie zrobiła, ten filmik i tak byłby kontrowersyjny.
Do tego content na moim kanale jest bardzo jasno przedstawiony, a poza tym wszyscy twórcy, którzy mogli wysłać do mnie profile, byli uprzedzeni całkowicie o tym, co ich czeka. Powiedziałam, jaka będzie krytyka i powiedziałam, że jeśli ktoś się nie zastosuje, to będzie opieprz. Oczywiście wspomniałam też, że nie jestem jakaś straszna, bo mi chodziło o to, że jeśli już ktoś do tych rad się stosuje, to żeby się nie bał i może jakoś, nie wiem, tego nie dopowiedziałam, dlatego pojawiły się takie prace. Sama naprawdę nie wiem, jak mogło to się stać, ale kiedy mówię, że będzie opieprz, gdy coś się nie zgadza, to opieprz może być straszny. Opieprz to opieprz, nie? Opieprz nie jest fajny. Na koniec pozostawiam kwestię twórców. Niektórzy zrozumieli przekaz filmu i nie chcieli dopowiadać tutaj żadnej wymyślonej i dziwnej ideologii. Jednak byli też tacy, co za wszelką cenę chcieli zmanipulować swoimi fanami. I dzięki temu pojawiły się osoby, które zaczęły pisać komentarze tylko po to, żeby je napisać. Nie wiem, o co chodzi, ale kilku artystów, których obserwuję, kazało mi tu przyjść i napisać coś niemiłego. Więc pierdol się! A do tego pojawiło się jeszcze zainteresowanie moją osobą, gdzie oczywiście musiały wystąpić znowu kłamstwa i inni tylko to potwierdzali, tylko po to, żeby to potwierdzić. Tak było. O, tak było. No i wyszło, że przez cały czas wmawiałam ludziom, że studiuję architekturę, ale nie znałam swoich profesorów, że zaczęłam się jąkać i tak naprawdę wyszło, że jestem po jakiejś architekturze krajobrazu. Spokojnie, jestem panią inżynier, jestem po architekturze wnętrz i do tego byłam podwójną stypendystką, więc o moją edukację naprawdę nikt nie musi się martwić. Była całkiem niezła, nie narzekam. Ale oczywiście to była jedna z wielu wymyślonych historii tylko po to, żeby manipulować innymi ludźmi. I dlatego daję wam ten przykład, nie po to, żeby pokazać, że no wiecie, ja jestem po wnętrzach, a nie po jakimś tam krajobrazie. Znaczy, ja nie mówię, że krajobraz jest zły, tylko wiecie, ja mam akurat tak beznadziejną rękę do kwiatów, w ogóle ich nie rozróżniam i tak naprawdę umierają przy mnie dość szybko i tragicznie. Więc raczej bym się na takich studiach nie popisała. Ale chcę podkreślić tylko to, że przez to, jak dziwne rzeczy ludzie potrafią wymyślać, a jeszcze inni później im przytakują, no to chciałabym, żebyście zdawali sobie z tego sprawę i nie dawali się manipulować. Nie dawali się po prostu okręcić wokół palca, wokół jakichś dziwnych historii, wokół dziwnych informacji, bo wiele rzeczy było wyolbrzymionych, wiele rzeczy było przekręconych. Mam nadzieję, że po tym wyjaśnieniu, coś czuję, że ten film będzie bardzo długi, nie zostanie tutaj żadnych niedomówień i zrozumiecie, dlaczego zachowałam się tak, a nie inaczej, dlaczego powiedziałam tak, a nie inaczej, bo właśnie taki jest mój charakter, że wolę być szczera, wolę być autentyczna i przez to odebrana nawet gorzej i znienawidzona przez wielu ludzi, niż robić coś przeciwko sobie, przeciwko swojej naturze, zachowywać się inaczej, tylko po to, żeby się większej publice przypodobać. To nie jest w ogóle mój cel, bo nie wyobrażam sobie, żebym na kanale cały czas mówiła o pewnych wartościach, mówiła o pewnych zasadach, a nagle ktoś, kto by tych zasad nie przestrzegał, ja bym go zaczęła chwalić. Byłabym wtedy po prostu niekonsekwentna i za bardzo bym mieszała, że jak tak, to mówię o zasadach, ale jeśli ktoś coś narysuje i mi wyśle, to i tak będzie dobrze. I wtedy dawałabym takie znaki, że w ogóle nie musicie stosować się do żadnych zasad, o których ja mówię na kanale. I wtedy tak naprawdę to wszystko, o czym mówiłam w poprzednich filmach, kompletnie nie miałoby sensu i kompletnie nie miałoby celu i wtedy to ja bym zmarnowała swój czas. Mam nadzieję, że ten materiał był wystarczająco wyczerpujący, że wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i do zobaczenia do następnego odcinka. No właśnie, i tutaj chciałabym was tylko uprzedzić, że nie wiem, jak to będzie z filmami, nie wiem, czy będą wychodziły regularnie, ponieważ razem z Markiem lecimy do Japonii i albo będzie jakaś przerwa w filmach, albo będą po prostu o innej tematyce, czyli o Japonii. Ja osobiście tego wyjazdu już nie mogę się doczekać, więc muszę już kończyć, żeby się spakować. Więc pa!